Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Mamy początek listopada, a ja właśnie teraz chciałem Wam coś powiedzieć o nowościach, które przygotowujemy dla Was jeszcze w tym sezonie. Jesteśmy na polu, gdzie rosną róże z sadzonek na własnym korzeniu. Ja Wam wkleję tutaj zdjęcia, jak to wyglądało wtedy, kiedy te rośliny były sadzone tutaj w maju. Jakie to były malutkie roślinki, a teraz wyglądają już dosyć okazale i za 2 tygodnie my te rośliny będziemy wykopywać. Tutaj jest kilka nowości, o których zaraz powiem. Jedną z nich jest przepiękna odmiana Loki. To jest odmiana z firmy Rosenthal. Jest to taka okrywówko-rabatówka. Wiecie, że ja uwielbiam te róże półpełne czy puste. Głównie dlatego, że one bardzo obficie kwitną i bardzo dobrze znoszą złe warunki pogodowe. Ta odmiana wygląda bardzo obiecująco i mam nadzieję, że w przyszłości sprawdzi się w Waszych ogrodach. Ale tak naprawdę jestem tutaj po to, żeby powiedzieć Wam o odmianach, które na 100% sprawdzą się w Waszych ogrodach, bo są jednymi z najlepszych odmian, jakie są dostępne na rynku od wielu, wielu lat. Jak większość z Was doskonale wie, dla mnie najważniejszą cechą, jeśli chodzi o róże przeznaczone do ogrodów, jest ich zdrowotność. Z tą zdrowotnością bywa różnie. Jedne odmiany są wystarczająco zdrowe, inne już nie bardzo, tracą tą zdrowotność, ale grupą róż, ogólnie można powiedzieć najbardziej zdrową, są róże okrywowe czy rabatowo-okrywowe. I z tego mniej więcej powodu dla mnie one są najcenniejsze. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że takim pierwowzorem zdrowych, okrywowych róż była odmiana, która ukazała się na rynku 20 kilka lat temu i pochodziła z takiej niewielkiej firmy hodowlanej Noack Rosen. Jest to niemiecka firma założona w latach 50., czyli stosunkowo młoda, i pierwszą odmianą, która zawojowała różany świat ze względu na to, że jest fantastycznie zdrowa, była właśnie odmiana z tej hodowli, a nazywała się Heidetraum. Tutaj właśnie mamy tą odmianę. Jak sięgam pamięcią te 20 lat do tyłu, ja z tą odmianą miałem pierwszy raz kontakt w Niemczech, kiedy tam wyjechałem do okulizacji. To były lata 90. I zachwyciły mnie te róże właśnie swoją zdrowotnością. Już wtedy dla mnie największą przeszkodą w promowaniu róż, w sadzeniu róż, którą dostrzegałem, było to, że wiele odmian było dosyć chorowitych, a ta odmiana po prostu zachwycała swoją zdrowotnością i tak jest do dzisiaj. Wy tą odmianę możecie znać pod różnymi innymi nazwami, dlatego że takim przykrą sytuacją jest to, że dzięki temu, że to jest tak fantastyczna odmiana, to w Polsce przez wiele, wiele lat była ona produkowana nielegalnie, na czarno i dalej ta produkcja nielegalna to jest, myślę, że większość sprzedaży w Polsce to jest właśnie produkcja nielegalna tej odmiany Heidetraum. Pod różnymi nazwami ją sprzedają: High Five, Noatraum. Mając świadomość tego, jak fajna jest ta odmiana, już od dłuższego czasu starałem się nawiązać kontakt z firmą Noack Rosen po to, żeby móc legalnie
te odmiany produkować. Nie było to proste i przez wiele lat się nie udawało. Natomiast w tym roku, w maju, podpisaliśmy kontrakt z firmą Noack Rosen, dzięki któremu możemy legalnie rozmnażać te rośliny i oferować. Zaraz pokażę Wam jeszcze inne odmiany, które moim zdaniem są fantastyczne. Mają certyfikaty ADR, odznaczają się wyjątkową zdrowotnością i bardzo dobrym, długim kwitnieniem. Mamy ten początek listopada, zobaczcie, że te rośliny jeszcze kwitną. Jak już tutaj przechodzimy, to pokażę Wam nowość z tej firmy. Ta moda na róże perskie z oczkiem jest tak duża, że każdy dom hodowlany stara się mieć w swojej ofercie jedną, kilka odmian z tej właśnie serii, z tej grupy. I tutaj mamy odmianę właśnie z firmy Noack Rosen. Nazywa się Jojo Peach. To jest o tyle fajna i ciekawa róża, że jest niewiele odmian, do tej pory jest niewiele odmian właśnie z tej grupy róż perskich z oczkiem, które są stosunkowo niewielkie, kompaktowe. Większość odmian to są rośliny dorastające do około metra czy powyżej metra, a ta odmiana jest niską rabatówką i między innymi dlatego zasługuje na uwagę. Poza tym ma bardzo przyjemny taki pomarańczowy kolor i też o niej w przyszłych sezonach, w przyszłym roku będziemy mówić więcej, będziemy ją pokazywać, jak ona się zachowuje i oceniać, bo tak naprawdę jest to jeszcze nowość. To, co niewątpliwie jest największą dumą firmy Noack Rosen, to właśnie ta seria okrywowych róż niezwykle zdrowych, niezwykle długo kwitnących, nadających się szczególnie do obsadzania terenów zieleni, dlatego że mają bardzo niskie wymagania, jeśli chodzi o opiekę, o pielęgnację. Noack te odmiany z przeznaczeniem właśnie do terenów zieleni, wyjątkowo zdrowe, zebrał w jedną grupę, którą nazwał Flower Carpet. W tym momencie pokażę Wam 4 odmiany z tej grupy i bez wątpienia te 4 odmiany są jednymi z najlepszych na rynku, moim zdaniem. Tu mamy cały czas tą Heidetraum, o której żeśmy mówili, ale tu mamy, zobaczcie jak fantastyczną różę. Schneeflocke. Biała okrywówka, która o tej porze, początkiem listopada, wygląda cały czas atrakcyjnie. Mimo tego, że jeśli chodzi o samo czyszczenie, to jest to gorsza róża od, dajmy na to, Innocencji, bo widzimy tutaj zasychające płatki. Natomiast urok tych dużych kwiatów jest tak fantastyczny, że mnie osobiście ona się bardziej podoba niż odmiana Innocencja. Zdrowotność jest i u jednej, i u drugiej bardzo dobra, także pod tym względem są porównywalne, natomiast sposób kwitnienia, rozciągnięcie tego kwitnienia i te duże kwiaty bardziej podobają mi się tu w tej odmianie Schneeflocke. Zobaczcie na ten kwiatostan. Listopad i tak piękne rośliny. Kolejną bardzo ciekawą różą okrywowo-rabatową to jest Alcantara. Tutaj te liście są troszeczkę ciemniejsze niż normalnie, chociaż normalnie ma ciemnozielone liście, ale ten ciemniejszy kolor niż normalnie wynika tutaj z tego, że kilka dni temu potraktowaliśmy te rośliny helatem miedzi po to, żeby w naturalny sposób zgubiły liście i wtedy, kiedy będziemy je za 2 tygodnie stąd wykopywać, po prostu te rośliny były bez liści. Natomiast to, co jest charakterystyczne niewątpliwie i przepiękne dla tej odmiany, to jest ten kontrast między żółtym środkiem a ciemnoczerwonymi, wręcz czasem purpurowymi kwiatami. I kwiatów jest mnóstwo. One są ułożone w bardzo ładnych kwiatostanach, takich nie bardzo zbitych, ale też nie jakoś takich rozstrzelonych. I forma krzewu też jest bardzo ładna.
Nie jest to taki typowo leżący jak Sommerabend czy Alpenglühen, ale troszeczkę może przypomina Meinafeuer, jeśli chodzi o pokrój, ale zdecydowanie odporniejszy na choroby niż Meinafeuer. Także kolejna fantastyczna odmiana. Tutaj z kolei ta obfitość kwitnienia w tym momencie jest już nie taka, jakbym chciał wam to pokazać, ale musicie wziąć pod uwagę to, że to jest początek listopada. Natomiast dalej, zobaczcie, jest mnóstwo pąków kwiatowych. Te kwiaty, co prawda, zachowują się tak troszkę dziwacznie o tej porze roku. To jest odmiana Sorrento. W Polsce już ci najbardziej zainteresowani tematem znają tą odmianę, bo jest to fantastyczna róża do terenów zieleni, na skarpy, ale także na róże w formie piennej. My w przyszłym sezonie, czyli za rok o tej porze, też będziemy ją mieć w formie piennej. Będziemy ją latem pokazywać. Natomiast jest to także fantastycznie zdrowa róża okrywowa, jaśniejsza od Alcantary. Troszkę gęściej się krzewi. Bardziej tutaj przypomina może Heidetraumst, jeśli chodzi o ten sposób krzewienia się, ale również fantastyczna, jasno-czerwona róża, wyjątkowo zdrowa do terenów zieleni, do ogrodów przydomowych, skarpy, bardzo szerokie zastosowanie. A tam za nią widzicie tą, o której mówiłem, Loki od Tantała, która jest klasyfikowana jako róża okrywowo-rabatowa. Ja bym ją bardziej ze względu na charakter wzrostu określił różą rabatową, ale zobaczcie ten kontrast między tym białym środkiem i amarantowymi brzegami płatków. Wyjątkowo piękny. Tu jesteśmy koło kolejnej bardzo dobrej i pięknej odmiany z firmy Noah Grosen. Jest to odmiana Sedana. Również należy do tej grupy Flower Carpet, chociaż ma troszeczkę inny charakter wzrostu, bardziej wyprostowany. Ja, mówiąc o tej odmianie, chcę ją porównać z inną odmianą, którą bardzo lubicie, mianowicie z Kubaną. To jest troszeczkę podobny kolor. Wielu moich znajomych twierdzi, że Kubana jest ciekawsza, ładniejsza, jeśli chodzi o ten kolor. Natomiast jest to jakiś tam podobny odcień takiego złoto-herbacianego koloru, ale przewaga tej odmiany nad Kubaną jest duża, jeśli chodzi o zdrowotność. W Kubanie zdarza się mieć problemy z czarną plamistością, choć nie mam od Was informacji, że jest to nagminne, ale sam z swoich obserwacji wiem, że nie jest to odmiana super odporna na czarną plamistość. Natomiast Sedana jest wyjątkowa pod tym względem. Wyjątkowa odporność i będę zachęcał Was do tego, żeby w tych miejscach, które są trudniejsze do uprawy, czy to jakieś lekkie zacienienie, czy bardzo duże nasadzenia, żeby częściej sięgać po tą odmianę niż Kubanę, z tego tytułu, że po prostu będziecie mieć święty spokój i pewność, że zdrowotność będzie od wiosny do późnej jesieni, właśnie taka jak tutaj. Zdrowe liście do samej ziemi. Więc tak jak na początku mówiłem, po długich staraniach w końcu mamy możliwość legalnego produkowania wyjątkowo zdrowych, wyjątkowo pięknych odmian z firmy Noah Grosen. Szczególnie te, które należą do grupy Flower Carpet, są wybitne pod tym względem. I bardzo się cieszę z tego, że już wkrótce te odmiany pojawią się w naszej ofercie. My będziemy je pokazywać dla Was w różnych etapach kwitnienia, w różnej formie, tak żebyście sami sobie mogli wyrobić zdanie na temat tego, czy są to rośliny dla Was, czy nie są to rośliny dla Was, czy się sprawdzą w tych założeniach, które macie w planie obsadzać.
Jest jeszcze druga bardzo ciekawa grupa, też z firmy Noak Rosen, jak gdyby odpowiedź Noaka na serię Perfuma u Cordesa. Noak nazwał tą grupę All in One i są to odmiany wielkokwiatowe, w zasadzie tylko wielkokwiatowe, bo u Cordesa to jest różnie, tam są i wielkokwiatowe i rabatowe, ale tu są tylko wielkokwiatowe, pachnące i wyjątkowo zdrowe. I tutaj tu akurat mamy nowości na ten rok. My będziemy je mieć dopiero w ofercie za rok, ale zaraz Wam pokażę. O, tu mamy serię All in One. Powiem szczerze, że jedną z tych odmian widzieliście już na filmach, bo kilka roślin rośnie u mnie i zaraz Wam powiem, która to jest odmiana. Tu mamy Audience, tu mamy Charyzmę, a odmianę Comeback na kilku filmach mieliście okazję widzieć, bo rośnie u mnie. I od tego sezonu my będziemy to produkować i legalnie i będziemy to mogli oferować Wam do sprzedaży. Zatem na koniec sezonu właśnie przychodzę do Was z taką, moim zdaniem, fantastyczną informacją, że już wkrótce będziemy mogli razem poznawać te fantastyczne odmiany. Więcej informacji o nich będziemy publikować. Wy będziecie mogli się dzielić swoimi obserwacjami o tych odmianach, bo będzie je można u nas nabyć. Więc nie myślcie, że czasem, kiedy latem tych filmów pojawia się mniej, my nic nie robimy i przesypiamy ten czas. Cały czas myślimy, ciężko pracujemy, podejmujemy nowe kroki, nowe kontakty po to, żeby właśnie zaoferować Wam takie niespodzianki jak teraz. I pamiętajcie, że takich niespodzianek w przyszłym sezonie też będzie kilka, które Was zaskoczą pozytywnie. Zatem do następnego razu i pamiętajcie, w przyszłym sezonie będziemy mieć do obserwacji dużo bardzo ładnych, ciekawych odmian. Do zobaczenia.